No, witam widzów nowego dnia. Noc minęła spokojnie, tylko jakiś wiaterek się zerwał i odkrył przód roweru. Musiałem wstać i zakryć go z powrotem. W nocy tylko minus 2-3 stopnie były, a w środku właśnie tak przyjemnie 15-14, bo zmniejszyłem ogrzewanie idąc spać. Teraz już zwiększyłem, więc za chwilę powinno dojść do tych 20 stopni. I wtedy zacznę śniadanko. A na razie to może herbaty. Troszkę. Ten czajnik ma takie siteczko fajne, no ale to raczej do zaparzania jakiejś herbaty, ziół. Tak, do gotowania wody niepotrzebne. Myślę, że jakieś tyle powinno wystarczyć. Latarka. Właśnie tutaj w nocy używam tej latarki, bo inne światła są za mocne trochę. To tak leciutko, jak coś potrzebuję, to tutaj ona cały czas jest. Włączam i wtedy wszystko widać, co tutaj nie oślepia tak mocno światełko. Ale tutaj nawieszałem tego, tych różnych rzeczy, teraz trudno się dostać. Do tych schowków wszystkich. Dzisiaj jest duży wybór rzeczy do jedzenia, więc można wybrzydzać. Ale już wcześniej przemyślałem.
No ale do kawy to nie dostanę się. Musiał to zdjąć wszystko, żeby wyjąć dzbanek na kawę. Trochę śniegu napadało przez noc. Widziałem po drodze jechała piaskarka, ale chyba z pługiem jechała, od tego odśnieżała. Także drogi mogą być dzisiaj zasypane. No ale właśnie myślałem, co tu dalej robić i stwierdziłem, że chyba nie pojadę dalej, skrócę tutaj wycieczkę mocno, bo nie pojadę dalej. Tu chcę zostać dłużej, bo jutrzejsza noc i pojutrzejsza będą najzimniejsze. Minus 13, minus 15 nawet ma być, więc chciałbym sprawdzić, jak tutaj sprawi się ogrzewanie w taką zimną noc. No i po tych 2 nocach wrócę do domu, jednak prosto stąd. Bo widząc tutaj te drogi, w jakim stanie są przejezdności, to kiepsko to wygląda. Widać jednak, jeżeli jest duży śnieg, tak jak teraz, to rowerem z przyczepą nie ma się co wybierać w podróż. No, chyba się zagotowała woda, tak, dobrze. No, idealna ilość wody. Tutaj ten czajnik o tyle dobry, że ten dekiel nie spada. W tamtym spadał zawsze. A był gorący i trzeba było trzymać to dosyć niewygodne. No, ale żeby myć te naczynia, będę musiał jednak przeręber wykuć, bo to nie wiem, czy w śniegu się wszystko da wymyć.
Dobre papryczki. Nie takie bardzo ostre. Lekko ostre są, ale nie za bardzo. Ale jeszcze muszę sięgnąć mleczko do kawy. Tam ono jest. Tutaj tych rzeczy narozstawiałem. Nie ma jak się podeprzeć. No nie, no muszę wstać. To już wszystko jest. Jeszcze niech trochę się zaparzy. Zobaczę, czy masło da się rozsmarować. A tak podskrobując je, chyba dam radę. No ale jak jutro będzie gdzieś chyba -10, pierwsza noc nie będzie taka zimna, tylko te następne. Potem znów się ociepli. To te masło będzie trudne do rozsmarowania. Chyba zostawię je tutaj na zewnątrz, nie będę chował do lodówki. Żeby się nie mordować później z jego rozsmarowywaniem. No i tu nalewanie już przetestowałem, także tutaj się nic nie rozlewa. Można spokojnie nalewać do kubka. No, która to godzina już jest? 9:20. No to zaraz będę musiał pierwsze zadanie to chyba ten przerębel po śniadaniu zrobić, żeby nabrać wody. No i tak jak mówiłem, później będzie mi tam sukcesywnie zamarzał przerębel, ale to tylko będzie się tworzyć cienka warstwa, jeżeli tam 2 razy dziennie tam go odnowię, to nie powinno być problemu. Ale teraz to z wykuciem może być problem, bo to gdzieś, myślę, że gdzieś tu jest 15 cm tego lodu. Tak, gdzieś tak. Około 15 cm. Trochę kucia będzie.
torebki. To chyba będę używał. A wyschła. Trochę była mokrawa. Jest trochę miejsca na warzywa, które mam tam w torbie, bo wziąłem je do torby, żeby nie obciążać przodu podczas jazdy. Żeby przód nie był zbytnio obciążony. To może wyciągnę już. To zostaje. Tutaj te jaja też zostają. Dobrze. Tu owoce. Jabłka. O, ziemniaczki. Nie wiem, czy zrobię te ziemniaczki z tego z ogniska. Wszystko? Wszystko, dobrze. Czy z ogniska zrobić, czy może ugotować? Zobaczę właśnie, ile drewna zdołam uzbierać, bo może być tak, że nie będzie zbyt dużo drewna, to wtedy tylko kiełbasę, którą mam, upiekę, a już ziemniaków nie będę piekł w ognisku. No, teraz już tam one mogą leżeć, bo nie jadę, więc ten przód, jak będzie obciążony, to nie będzie problemu. Wczoraj trochę próbowałem wykuć przerębel, ale ta pokrywa lodowa jest grubsza niż sądziłem. Teraz spróbuję głębiej.
No już 10 cm się wkułem, a tu jeszcze widać daleko do wody jeszcze. Zbliżam się do 20 cm. Masakra. Całkowicie mieści się tutaj ta maczeta w środku, a jeszcze niestety przy brzegu może być zamarznięty praktycznie aż do dna. Chyba jednak pójdę tam zobaczyć, gdzie był przerębel. Skoro ten lód jest taki gruby, to spokojnie można tu spacerować. Pójdę zobaczyć tam. O, tu jest ten przerębel. No i jest woda. No, trochę daleko, ale jak tutaj zaczerpnąć teraz taki wąski przerębel? Nie wiem, czy kubek mi tu wejdzie. Spróbuję. Trudno tu nabierać tę wodę, bo tylko mały otwór. No ale tak powoli to chyba umyję. No teraz ręce mi zmarzły od tej zimnej wody.
poczekać, trochę tutaj się woda może zagrzeje i wtedy umyję tutaj te garnki. No chyba mróz powoli się robi gęstszy. Nie. Wygląda tak samo temperatura jak rano była. Jednak nie schładza się powietrze. Oj, coś tutaj znowu spada mi temperatura. Ciśnienie w kartuszu spada, bo to już która to godzina? 10. No to nie tak bo to chyba około 20 godzin. No, przyjechałem tu gdzieś 14:30 i od razu otworzyłem ogrzewanie, także około 20 godzin już jest ten kartusz działa. No, jednak doszedłem do wniosku, że nie ma co oszczędzać. Dałem teraz ten kartusz, otworzyłem na maksa, niech tutaj grzeje mocno. Bo przecież mam zapas tych kartuszy na 8 nocy, a będę chyba 3 tylko czy 4, więc trzeba tutaj mocno grzać, żeby tutaj cały czas było cieplutko, żeby wszystko ładnie funkcjonowało, woda nie zamarzła czasami w zbiorniku. No i teraz już cieplutkie powietrze idzie, szybko temperatura wzrasta. Tu już nowa butla się grzeje, żeby rozpocząć działalność. Trochę tam wody się dostało na tą płytkę. Teraz ta woda będzie musiała odparować. No, a tutaj sobie przygotowałem ten wiaderko, nie otwierając całkowicie, tylko tak lekko, bo tyle wody mi wystarczy. I tutaj sobie umyję te garki. No, coś płyn do mycia naczyń zgęstniał. Nie wiem, czy ze starości, czy od temperatury. No, bo on już jest od lata zeszłego roku. Chyba.
Jeszcze trochę. Woda na płukanie, niech się jeszcze trochę pogrzeje. I będzie koniec mycia. I następny ruch to chyba ładowanie baterii. No i tutaj wszystkich sprzętów. No, agregat już działa. Teraz wszystko trzeba podłączać do ładowania. Tu przy instalacji agregatu asystowały mi dzieciaki, więc nie mogłem sfilmować, bo YouTube nie zaleca filmowania różnych dzieci. No i rzeczywiście to były obce dzieci, więc bez zgody rodziców nie mógłbym tego opublikować. No i dzieciaki zobaczyły, jak tutaj działa wszystko w tym przyczepie. Pokazałem im. Zobaczę, jak tutaj będzie działać ten router, bo telefon dosyć słabo odbiera sygnał GSM. Raczej słabo. Teraz tak. To. Tutaj baterię do ładowania. Ok, to wyciągnę i wymienię to, co jest tutaj w tej kamerze. No to teraz zajmuję się filmami, bo póki ten agregat chodzi, to właśnie laptop może działać. O, co jest? Zrobię herbatę i jakieś właśnie owoce teraz zjem, bo teraz nie mam czasu, żeby robić obiad jakiś. No chyba, że znów ten bigos odgrzeję teraz, a wieczorem kiełbaskę. Może i tak. Która jest teraz? Oj, już 12:40. No nie, bo jak teraz zjem ten bigos, to nie będzie mi się chciało jeść. Także nie, teraz owoce, żeby zaostrzyły apetyt. A później te
tą kiełbasę zrobię nad ogniskiem. Aj, coś nie mogę jednego filmu przerzucić z telefonu na komputer. A to dosyć ważny filmik, bo pokazuje przyczepy, znaczy rower, a jak jest zorganizowany teraz, jak bagaże zamocowane. Oj, ale się ładowarka nagrzała. No, już się kończy ładować bateria roweru, ale ładowarka nagrzała się. No, ale widać, ten agregat wytrzymuje obciążenie. To jest tutaj dosyć dużo rzeczy jest podłączonych. Telefon, a kamera już się naładowała, dobrze. Teraz jakieś owoce właśnie wezmę. Pojem. Cały czas się ładuje bateria, czy akumulator przyczepy. No, tutaj jest dziura wykuta przeze mnie, gdzieś 25 cm. No ale nie doszedłem do wody, a tu poprosiłem jednego wędkarza, żeby mi zrobił dziurę i gdzie ona jest? Tutaj. O, i teraz mam tutaj ładną dziurkę, tak? Blisko, nie muszę daleko chodzić. Tu zaraz przy przyczepie. Okazało się, że gdzieś 40 cm tego lodu jest. Czyli tam gdybym kuł, to jeszcze 15 cm. No niestety, tak głęboko to bym chyba nie dał rady się wkuć. To szukam drewna. Tutaj byłem tam, ale tam nic nie ma. Zobaczę po tej stronie tutaj, czy jest jakieś drewno na opał, bo no, trzeba by czymś popalić. Chyba tych ziemniaczków raczej nie upiekę, no ale chociaż żeby kiełbasy upiec. Kurczę, tutaj też nie widzę. Słabo. No nie ma nic. Tam zobaczę, czy to jakieś gałęzie leżą, czy
Czy to wyrasta z ziemi? Coś. Tutaj. Nie, to wyrasta tutaj z gleby. Wyrasta. O, tam coś leży chyba. Jakoś. O, ale tu głęboki śnieg. Ua. Już mi się nasypało do butów. To jest. A chyba suche. A, suche. Dobrze. Tutaj, a zobaczę jeszcze tamto. Chyba suche, dobrze. To tutaj. Chyba na tego. No, zbieram trochę drewna. No, trochę daleko, ale co zrobić? A tam przy agregacie ciekawa sprawa się zrobiła. Daszek zjeżdża. O. Ale tutaj bulec spalin jest i cały śnieg stopiony. Niestety tutaj ze względu na drgania ten daszek się zsuwa raz w jedną, raz w drugą stronę. No, ale teraz nie pada śnieg i chyba nie będzie nawet padał, bo raczej idzie mróz teraz w nocy. Także chyba daszek nie będzie potrzebny. Zresztą niedługo chyba wyłączę ten agregat, bo tam bateria od rowerów już się naładuje, a ja z laptopem też nie będę już tutaj specjalnie nic robił, bo nie mam jak. No właśnie teraz zaparzyłem sobie herbatę ziołową i rozwaliła się torebka, ale dzięki temu koszyczkowi tutaj mi nic nie pływa w herbacie, a tam suszą się rękawice. Niestety, tak jak mówiłem, tutaj śnieg mi leci do tych butów. Teraz skarpety całe mokre. Zdejmę, bo mi nogi zmarzły. Znaczy stopy mi zmarzły. Chyba że bez skarpet szybciej się ogrzeją, zwłaszcza bez mokrych skarpet. No, tam nad grzejnikiem powinny wyschnąć szybko, bo potrzebuję wyjść, żeby ognisko palić. Bo to która? No, 15 dochodzi. Tak, myślę, że dziś o 16 zacznę palić ognisko. A, to tam pół godzinki palenia i jedzenie.
jeżeli to się szybko rozpali. No, tutaj gdzieś chyba mam rozpałkę jeszcze z poprzedniej podróży, to powinno to szybko pójść. No, już 16. Trochę jestem spóźniony. Ale nie szkodzi. O, jakieś pomidorka pokroję. No, potem papryki. Dobra, co tam jeszcze? Niewiele więcej tutaj posiadam tych dóbr. Ale tutaj mały ten jest, mały pojemnik na sałatkę, więc wystarczy. Dobrze. A tu jak widzicie, posłuchałem waszych rad i mam teraz drewnianą deskę do krojenia. Trochę podostrzyłem ten nóż przed wyjazdem. No i kroi ładnie. Pomidor jest dosyć miękki, ale jednak dał radę pokroić. Czyste. No i żeby tutaj jakiegoś smaku dołożyć do tej sałatki, gdzieś dobrze trafiłem od razu. Dołożę sera feta i będzie super sałatka. Od razu kolej z ziołami. Jest. A, bardzo aromatyczny. Dobrze. No to teraz w zasadzie można iść rozpalać płomień. Ale teraz tutaj dałem żaru, odkręciłem bardziej ten palnik, tak poważnie, no i daje ciepłem nieźle. Nawiew jest 50 parę stopni teraz. No. Myślę, że gdzieś tutaj rozpalę. Teraz pytanie, czy ja znajdę podpałkę.
była, nawet ją czuję. Ona ma bardzo charakterystyczny zapach. Czyżby nie było? Nie, jest. Jest, całe szczęście. No bez tej to byłoby ciężko, bez podpałki. No, troszkę niechętnie się dopali. Niechętnie. No. Tyle wystarczy na upieczenie kiełbaski. No, schowałem się na razie do przyczepy. Czekam, aż tam się rozpali ładnie. I wtedy szybko wyskoczę. Przekroję na pół. Szybko wyskoczę. Opiekę to. I będę konsumował. O, jeszcze z 5 minut i będzie chyba ogień odpowiedni. Ale chyba zimniej się zrobiło niż było.
Ten termometr coś tutaj pokazuje niewiele rzeźni, ale długo nie byłem, a już stopy mi zmarzły. No, ale nie ma problemu. Zmarzną, wchodzę tutaj, grzeję się i znowu są ciepłe. Już przestało dymić, więc można piec kiełbaskę. Cały dym na mnie wali. No już dochodzi 17. Powoli robi się ciemno. Myślę, że już dosyć się okopciła.
można zaczynać. No, stupli teraz grzeje tam przy piecyku. Tu pod stołem sobie wyciągnąłem tam do tego, do pieca, grzeją się. No, trochę znowu zmarzły. Na koniec ten dym mi tak dał po oczach, że się rozpłakałem. Dobrze. Dobra. Okulary parują teraz. Trzeba wygodnie usiąść. No, tutaj oparcie. O, teraz jest super. Nie wziąłem żadnej książki do czytania i teraz nie mam co robić. Radia trochę posłuchałem, ale cały czas to radio. Myślę, że trochę pogram w brydża. Tutaj mam na komputerze taki program do grania w brydża. To on znakomicie zapełnia czas. Nie trzeba do tego internetu, bo to jest zainstalowany, ona gra tutaj na komputerze. I tak sobie poćwiczę. Tutaj no, trzeba ściemnić obraz. Aha, chyba jest maksymalnie ściemniony, dobrze. Ściemniam obraz, żeby zbyt szybko się nie wyczerpał akumulator. No i tak z godzinkę chyba poćwiczę sobie. Gdyby ktoś był ciekawy, to ten program nazywa się Bridge Baron. Dosyć dobry. Te komputery generalnie w brydża słabo grają. A ten w miarę. No, brydż jest taką grą, gdzie oprócz takiej
takich schematycznych jakichś zagrań, tak jak w szachach. W szachach wszystko widać. Tutaj nie widać. I tutaj w brydżu można oszukiwać. Oszukiwać chodzi o to, że w licytacji można przedstawić swoją kartę inaczej niż ona rzeczywiście się przedstawia, tak? Czyli siłę swojej karty. Oczywiście my w ten sposób również oszukujemy partnera, z którymi gramy, ale czasami jest to dobre. Znaczy przynosi dobre wyniki. Więc komputery chyba jeszcze długo nie będą dobrze grały w brydża. Ta gra jakoś nie podlega komputeryzacji. A to jeszcze na koniec dnia coś się tam coś jakby się schłodził nawiew. Na koniec dnia jeszcze herbatę zrobię. Chyba na zewnątrz się chłodniej zrobiło, że ten nawiew tak się zmienił, no, ale tylko 2 stopnie mniej. Jeszcze tylko zrobię herbatę do termosu i będę chyba szedł spać. O, tutaj termos stał na dole w tej skrzyni i zimny jest jak diabli. No ale to przy samej ścianie i na dnie stał tutaj. Teraz
No, jeszcze trochę zostało do popicia herbatki. Tak właśnie myślałem, tutaj ta przyczepa już prawie 2 lata jest używana. I wszystko w miarę dobrze działa. No, oprócz lodówki. Tam chyba coś zepsułem. Źle chyba. Niezbyt dobrze chyba dokręciłem te ogniwo Peltiera do tych no, promienników. Coś chyba źle odbierają te chłód albo ciepło. Albo z jednej, albo z drugiej strony chyba jest źle tam może dokręcony i dlatego tak niezbyt dobrze działa. No ale reszta sprawdza się w boju. No i rzeczywiście jest wygodna. No może oprócz ciężaru. No ale trudno, żeby zrobić lekką przyczepę z takim zapleczem. Byłem się teraz wysikać. Ostatni raz. Gdzie by tutaj dać? Baterię. Chyba tutaj położę. Tylko to przełożę gdzieś tu. Dobrze. Zaraz zmienię kartusz, bo już prawie się wypalił. Gdzieś tu niech sobie wisi. Tak. O, a ten to w ogóle jakieś stare zapasy. Z takim otwieraniem to dawno temu kupowałem. Stare, dobre zapasy.
lekko mocniej niż, lekko więcej niż na minimum odkręcone, także ten płomień się odrywa tutaj od palnika. Minimum to jest tak, że tylko sam palnik się pali i to zwykle tak do 0 stopni wystarcza. No ale teraz ma być chłodniej, więc trochę więcej odkręciłem. Zobaczymy, jak tutaj będzie teraz temperatura się układać. No, chyba jest dobrze. Na razie tak nie będę się przykrywał, bo ciepło jest. No i zobaczymy, jaki będzie rekord tego temperatury zewnętrznej. Czy to dziś rano, znaczy tej nocy nad ranem, czy następnej. No, ale na razie to dobranoc.